Witajcie na naszym kanale. Czas na kolejny odcinek z naszej podróży po USA. Tym razem nasze oczy kierujemy na zachód i na stan Kalifornię. Polecieliśmy tam ze stanu Ohio, ze stolicy Kolumbusu. Lot trwał kilka godzin, a pod nami mijaliśmy nieznane nam dotąd tereny jak Missouri, Kansas, Utah czy Nevada. A najlepszy widok był na sam koniec. Były to góry Sierra Nevada. Trzeba przyznać, że jest na co popatrzeć. Szczyty grubo ponad 4000 metrów nad poziomem morza, a między nimi Park Narodowy Yosemite, jeden z kilku planowanych przystanków na naszej trasie. Lot zakończył się nad brzegiem Pacyfiku i miastem ikoną San Francisco. Położone w północnej Kalifornii, jeden z symboli Stanów Zjednoczonych i świetne miejsce na początek podróży przylatując tu z Polski, bezpośrednim lotem. Kolejny krok to wynajem auta i wyruszenie na podbój popularnych kierunków jak Grand Canyon czy Park Narodowy Sekwoi. To jedyny sposób, aby zwiedzić Stany Zjednoczone. W tym kraju transport publiczny jest naprawdę marny w porównaniu do starego kontynentu. Wróćmy do San Francisco i tu trochę historii. Pierwsi rdzenni mieszkańcy, plemię Yelamu, pojawiło się tutaj około 3000 lat temu, kierując się prawdopodobnie walorami przyrodniczymi, ponieważ Zatoka San Francisco posiada duże bogactwo roślin oraz zwierząt. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku pojawili się tutaj Hiszpanie, a amerykańska historia San Francisco rozpoczęła się w 1846 roku od gorączki złota. Na początku nazwano to miejsce yerba, w języku hiszpańskim oznaczające trawę lub zioło. Miasto nie jest aż tak wielkie, mieszka tu 900 000 mieszkańców, dla przykładu w Los Angeles to są 4 miliony, ale inaczej sprawa się ma, jak podsumujemy wszystkich żyjących wokół Zatoki San Francisco. Jest tu aż 7 miliony osób. Nasze pierwsze spotkanie z tym miastem odbyło się na lotnisku, całkiem sporym, 58 milionów pasażerów na rok. Niewiele ustępuje temu w Chicago, ale mamy tu kilka dobrych słów do powiedzenia. Pracownicy obsłużyli nasz bagaż rejestrowany naprawdę szybko. Zanim pokonaliśmy 10 minut drogi pieszej z samolotu do taśmy bagażowej, to walizki już tam na nas czekały. A dodatkowo w środku dnia nie odczuwaliśmy wielkiego tłoku. Plusem są też wygodne małe pociągi, które nas zabiorą na stację metra. Stąd już kawałeczek do centrum. Jedziemy 21 km na północny zachód i jesteśmy na miejscu. Po drodze dzięki torom położonym na wiaduktach widoczne są przedmieścia. Bilet na ten odcinek linii metra jest taki sam jak dla całej komunikacji miejskiej obowiązującej w mieście. Kosztuje $2,5. Można go kupić w biletomacie na pierwszej stacji na lotnisku albo stosując aplikację, która jest bardzo wygodna w swoim użyciu. Nie dajcie się wkręcić w posiadanie takiej karty, na którą należy doładować bilety, bo nie jest ona niezbędna, a tutaj można zaoszczędzić parę dolarów. Bilet ten obowiązuje dla wszystkich autobusów w ścisłym centrum, ale na przykład te autobusy, które mają numery powyżej 100, nie wchodzą w zakres działania tego biletu, ale w tych autobusach możecie sprawnie kupić gotówką bilet u kierowcy. Inny środek transportu, o jakim każdy słyszał, tramwaje liniowe, również mają swoje ceny, około $10 za przejazd. Ręcznie operowane tramwaje liniowe to perełka w koronie San Francisco. Są 3 linie, najsłynniejsze trasy to Powell Heights i Powell Mason, które rozpoczynają się w centrum, a kończą niedaleko słynnego portu Fisherman Wharf. W chodzie miasto położone jest downtown, jest dość ciasno. Trudno odpocząć na ławeczce w parku, bo po prostu ich tu zbyt wiele nie znajdziemy. Może oprócz tego obok kościoła, czyli ogrodów Yerba Buena albo Union Square, skąd widać przejeżdżające tramwaje. Najfajniejsza w centrum budowla to trójkątny wieżowiec Transamerica Pyramid, sięgający 260 metrów. Świetnie wyglądający, gdy wyrasta prosto z drogi. Czasem czuć tu świetny klimacik, gdy na ulicy pogrywają na instrumentach muzycy. It's always right.
Gorzej jest, gdy mijamy bezdomnych wstrzykujących sobie co nieco do żył. Jak jesteśmy zmęczeni tym wszystkim, na wschód jest wiele przystani portowych z miejscem na dokowanie większych łodzi. Na przystani numer 1 zrobimy zakupy lokalnych wyrobów jak pieczywo, pamiątki, kosmetyki, albo zjemy coś smacznego, jak na przykład tacosy za parę dolarów. Ale gdy już znudziły nam się zakupy, wtedy my nacieszyliśmy się spokojem spaceru po długim i wspaniałym molo. Tutaj wystarczy usiąść na ławce i cieszyć się widokiem. Spacerując po centrum łatwo jest dotrzeć do części miasta zamieszkanej przez chińską mniejszość. Jeśli wejdziemy od południa, od strony Union Square, wtedy jest możliwość znalezienia kolorowej bramy ze smokami i typowymi ozdobami dla tej kultury. A za bramą jest długa i pełna sklepów ulica. Pamiątki, jedzenie, restauracje, wszystko jest nieco tańsze. Czuliśmy się jak w innym mieście, oglądając zamiast amerykańskich pamiątek figurki Buddy czy smoków. W marketach trudno było nam coś kupić na przekąskę, bo wszystkie produkty były czymś nieznanym i być może nam by nie smakowało. Z jedzeniem w restauracji mogło być podobnie, ale gdy usiedliśmy tam, gdzie tylko lokalna społeczność przebywała, było całkiem smacznie i tanio. Chinatown to największe skupisko tej nacji poza Azją. Jest tu ogromne zagęszczenie ludzi i 3 razy średnio mniejszy dochód na osobę niż dla reszty miasta. Egzotyka na wyciągnięcie ręki, bez kupowania biletu do Azji. Odkrywając San Francisco, nie możemy nie pojechać na północną część miasta tuż nad zatoką. Przejść na jedną z wielu przystani, jak na przykład 39, którą my wybraliśmy, albo pospacerować przez dzielnicę Marina District lub wpaść do Pałacu Sztuk Pięknych. Jest na to jeden dobry powód. Przede wszystkim widok na zatokę, a kluczowy jest tutaj most Golden Gate, którego możemy zobaczyć, jeśli akurat mgła nie przykrywa widoków. Jakie to jest molo? Wielkie. 39. No tak. To tutaj ogląda się Lwy Morskie. I stąd można zobaczyć most Golden Gate. Ale poradzimy pojechać tam autobusem. Tylko 2,50. 2 godziny jazdy. Najpierw przystań, jedna z kilkudziesięciu takich w San Francisco, z numerami rosnącymi od południa na północ. Dzieje się tu całkiem sporo, zwłaszcza w słoneczny dzień. Główny punkt programu to Lwy Morskie i kolorowe statki dryfujące na wodzie. Lwy morskie to wielkie, tłuste zwierzaki, jakie zobaczyliśmy razem z kilkudziesięcioma innymi ludźmi. Wstęp za darmo. Jest tu ich cała gromadka. Albo śpią, albo wrzeszczą na siebie, albo też wskakują i wyskakują z wody. Lew morski dołącza do zwierzęcych symboli naszej amerykańskiej eskapady. Na deser dostaliśmy widok na Golden Gate, położony jakieś 5 km stąd na zachód. Już bez mgły przysłaniającej większość konstrukcji podczas 2 ostatnich dni. Witamy w Forcie Mason. Stąd mamy piękny widok na więzienie. A teraz tak. I na pelikany. Dokładnie. Takie ptaki można tu zobaczyć. Obok jest plaża. Jak komuś ciepło, można popływać. A my powoli zmierzamy do Golden Gate. Jakby coś, stąd jest 5 km. Lepiej autobusem pojechać.
A teraz przejdźmy się wzdłuż zatoki budynków Marina District, pełnych dużych, bogatych domów ze świetnym widokiem. W końcu, idąc brzegiem, warto odbić na południe do Pałacu Sztuk Pięknych z 1915 roku. Po wejściu od razu przykuje naszą uwagę 49-metrowa rotunda, otoczona wodami jeziorka i gęstą roślinnością. Do wzniesienia konstrukcji użyto tu cegieł i stali mających teoretycznie ognioodporne właściwości. Mając na względzie pożar sprzed dekady, jaki spustoszył całe miasto. Architekt, co zresztą gołym okiem widać, inspirował się antycznymi budowlami z Rzymu i Grecji. Pałac powstał jako część ekspozycji panamsko-pacyficznej, obejmującej też sekcję edukacyjną, przemysłową, transportu, kopalni czy innych, będącej łącznie grupą budowli powstałej tylko na ten cel i rozebranych zaraz potem. To jest trochę dziwne. Ten pałac to raptem 5% całej ekspozycji, a cała reszta została zburzona. Tu kilka słów jeszcze o pogodzie. Zwykle w mieście ubieraliśmy się na takie 15-20 stopni. Trudno było nam się opalić, mimo że byliśmy na szerokości geograficznej zbliżonej do tej dla Waszyngtonu na wschodnim wybrzeżu. A tam kilka lat wcześniej, we wrześniu, było prawie 40 stopni. A tutaj sierpień dostarczył nam najwyżej 20, chwilami 25, gdy słońce świeciło w pełni. No to teraz gwóźdź programu. Skarb San Francisco, most Golden Gate, brama do zatoki oraz symbol innowacyjności i zmysłu architektonicznego Irvinga Maroa. Wybudowany podczas wielkiego kryzysu w latach 1933-37, w czasach, gdy ludność amerykańska nie miała co jeść, a bezrobocie szalało po Ameryce. Nie wiem, jak wtedy zareagowało społeczeństwo na tak drogie, warte obecnie 3 miliardy przedsięwzięcie, ale obecnie inwestycja na pewno się zwróciła. Obecnie przez długą na 2,7 km jezdnię jeździ 40 milionów aut rocznie, a miejscowi turyści cieszą się wyśmienitymi widokami. Most początkowo miał mieć inny kolor. Pomarańczową barwę chciano użyć tylko jako podkład do następnej, ale tak się spodobała ludziom, że postanowiono pozostać przy tej. Oficjalnie określa się jako International Orange, a nie czerwony, jak to się zdaje. Golden Gate jest naprawdę piękny, a to, że postanowiono go postawić pośród tak ładnych wzgórz, to teraz możemy cieszyć się świetnymi zdjęciami. Gdy weszliśmy na ścieżkę po wschodniej stronie mostu, wiał mocno wiatr, ale na szczęście słońce świeciło. Mgły już nie było, dzięki czemu całość konstrukcji była na wyciągnięcie ręki. Pewnie gdyby pogoda była spokojniejsza, przeszlibyśmy na drugą stronę, ale szkoda było nam naszych gardeł. Dochodząc do jednego z dwóch przęseł, widzieliśmy, jak wysoki to obiekt. Licząc od poziomu oceanu, ma wysokość 230, wychodzące od niego liny mają średnicę ponad 50 cm. Wzdłuż większości mostu jest oprócz barierek też siatka, ale w końcu się ona kończy. I widoki np. miasta są na wyciągnięcie ręki. Na wodach zatoki San Francisco na wschód od cieśniny Golden Gate znajduje się tajemnicze miejsce – Alcatraz, dawny fort wojskowy o maksymalnym poziomie zabezpieczeń oraz więzienie federalne, gdzie trzymano takie gwiazdy świata przestępczego jak Al Capone i Machine Gun Kelly. Rejs łódką na wyspę to świetny moment na obejrzenie okolicy zatoki, w tym panoramy San Francisco i mostu. Całkiem dobrą odskocznią od hałasu San Francisco jest wybranie się na plażę nad Pacyfikiem. Jedna z ładniejszych znajduje się obok parku Golden Gate. Tu po przejściu przez wysoki pas wydm mamy mnóstwo piasku i świetny widok na wody największego oceanu na świecie. Niestety nie gwarantujemy Wam kąpieli. Dla nas było na to stanowczo za zimno i za wietrznie. Ale przynajmniej surferzy cieszyli się z trochę większych fal. Golden Gate Park to ogromne tereny zielone, ciągnące się około 4 km z zachodu od brzegu Pacyfiku na wschód, nieopodal słynnych 7 sióstr.
przyjemny teren rekreacyjny z jeziorkiem w środku i sporą ilością drzew. Na początku przywitał nas wiatrak holenderski pompujący 100 lat temu 150 000 litrów wody dziennie do tego jeziorka. Obok uroczy ceglany budynek. Nieco dalej są dzikie i nieco egzotyczne lasy, a za nimi zagroda kilkunastu bizonów i wspomniane jezioro. Idąc od parku Golden Gate drogą Fulton Street na wschód, dojdziemy do Alamo Square, małego parku, z którego patrząc na wschód zobaczymy chyba drugi najbardziej znany kadr miasta. 7 sióstr. Kolorowe budynki zbudowane w stylu wiktoriańskim, zwane Painted Ladies, a za nimi, jak tylko staniemy wyżej, widać downtown. Mieszkańcy zaczęli stawiać takie ładne konstrukcje niedawno po powstaniu miasta, w czasie gorączki złota, aż do trzęsienia ziemi w 1906 roku i pożarów, jakie strawiły wschodnią część miasta. Całe szczęście nie wszystko spłonęło. Wzdłuż ulicy Van Ness ułożono linię przeciwogniową i zachodnie San Francisco dzięki temu może pochwalić się starszymi zabudowaniami. Oczywiście te zniszczone budynki wiktoriańskie były zastępowane w stylu innym, nowocześniejszym. Ale na szczęście tu, gdzie jesteśmy i w wielu innych częściach miasta jest sporo tego typu budowli. I 7 sióstr jest tego bardzo dobrym przykładem. Elewacja jest pokryta różnymi barwami i każda siostra jest inna. 6 jest podobnych rozmiarem. Mają ponad 200 m² powierzchni. A 7 siostra jest niemal 2 razy większa. W każdym z nich mieszkają zwykłe rodziny, a wartość tych nieruchomości to ponad 2-3 miliony dolarów. Na koniec wpadliśmy zobaczyć kościół katolicki świętego Pawła, znanego z filmu Zakonnica w przebraniu. Warto się tu wybrać, nawet jeśli nie jesteście fanami tego filmu. Bo po drodze, jadąc od północy linią metra, znajduje się Dolores Park. Trzeba tu obowiązkowo zrobić przystanek, usiąść na ławce i zobaczyć, jak piękne jest miasto, zwłaszcza podczas zachodu słońca. Tak żegnamy się z miastem. Na drugi dzień zabraliśmy wynajęte auto w serwisie Turo i pojechaliśmy na ponad 2-tygodniową wycieczkę po 4 stanach: Kalifornii, Nevady, Utah oraz Arizony. Już niebawem pojawią się filmy z tej właśnie wycieczki na naszym kanale, więc zostawcie subskrypcję, lajka również i do zobaczenia wkrótce.